Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny jabłecznik na biszkopcie. Do tego odrobina bitej śmietany. Prosty przepis naprawdę na pyszne ciasto jabłkowe. Lekkie, nie za słodkie, idealne. Na co dzień i noc święta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od upieczenia biszkoptu. Oddzieliłam już sobie białka. 8 białek mam w misie robota. 8 żółtek zostawiłam, będę dodawać za chwilę. Do białek dodaję szczyptę soli. Zaczynam ubijać białka i jak mi się tylko spienią, to będę dodawać cukier 160 g. Dalej ubijając. Po dodaniu cukru będę ubijać jeszcze moje białka około 7-8 minut, żeby były sztywne i żebym nie musiała dodawać proszku do pieczenia. Białka ubijały się już około 8 minut. Są mocno sztywne i takie mają być. Teraz będziemy dodawać po jednym żółtku. I gotowe. Jeszcze tylko mąki. Do masy przesiewam 100 g mąki pszennej, tortowej i 100 g mąki ziemniaczanej. Mieszam dokładnie. Blaszkę o wymiarach 35 na 25 cm wyłożyłam papierem do pieczenia i przekładam naszą masę. Masę wykładam po wierzchu i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni góra-dół i będę piekła około 25 minut do suchego patyczka. Gotowy biszkopt studzimy. Jabłka obrałam. Po obraniu zważyłam, miałam około 850 g. Kroję je teraz taką nie za drobną kostkę. W międzyczasie w rondelku rozgrzeję sobie pół litra wody, dodam 170 g cukru, zamieszam i zagotuję syrop. Jak mi się zagotuje, to dodaję moje jabłka. Dodaję również pół łyżeczki cynamonu. Mieszam wszystko dokładnie i będę gotowała od momentu zagotowania się jabłek około 5 minut. W międzyczasie z biszkoptu zdejmę papier i przekroję go na dwie części. Jabłka już są prawie gotowe. Już jest prawie 5 minut. Możemy teraz przygotować sobie jeszcze budynie. Mam tutaj 2 budynie śmietankowe z cukrem. One mają każdy po 60 g. Rozmieszam je sobie teraz w 200 ml zimnej wody. Zamieszam dokładnie i jak minie już 5 minut gotowania się jabłek, wleję moją mieszankę do nich i ugotuję gęsty budyń jabłkowy. Gotujemy do momentu, aż zaczną jabłka mocno bulgotać. Będzie to znak, że mąka nie jest już surowa i możemy wyłączyć gaz.
Gorącą masę wylewamy na pierwszą część biszkoptu. Wygładzamy całość i nakrywamy drugim biszkoptem, lekko dociskając. Zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Ciasto już całkowicie wystygło, więc możemy ubić śmietankę na wierzch. Mam tutaj pół litra mocno schłodzonej śmietanki 30. Ubijam ją na sztywno. Przykryjcie na początku, bo odrobinę będzie chlapać. Jak jest już sztywna, to dodaję do niej 2 łyżki cukru pudru i 2 fiksy do śmietany, żeby śmietanka była sztywniejsza. Miksuję tylko chwilę do połączenia się składników. Ubitą śmietankę wykładamy na wierzch naszego ciasta i rozprowadzamy równo cienką warstwę. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki minimum na kilka godzin, żeby mogło sobie stężeć i zmięknąć. Po tym czasie możemy kroić nasze ciasto. Możecie udekorować jeszcze dowolnie. U mnie beziki, starta czekolada i listki mięty. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!